Ostatnio znalazłem w internecie urządzenie wyświetlające statystyki z różnych platform społecznościowych, jak na przykład YouTube czy Instagram. I chciałbym zbudować sobie takie urządzenie, tylko jeszcze chciałbym dodać wyświetlanie kursów walut lub kryptowalut. Na pewno urządzenie będzie zbudowane na płytce Node MCU, takiej która tutaj będzie miała moduł ESP łączący się z Wi-Fi i ten moduł ESP będzie komunikował się z różnymi portalami. Nie mam pojęcia jeszcze jaki użyję do tego wyświetlacz. Mam taki mały OLED ze starego projektu, mam też większy OLED, mam jeszcze większy wyświetlacz LEDowy. Oczywiście najbardziej profesjonalnym sposobem na rozwiązanie tego problemu będzie zrobienie wyliczanki. Padła bomba do piw... Go nie ma, a tu jest. Oto zwycięzca tego konkursu. Na mojej płytce Node MCU nie mam modułu ESP, ponieważ znajduje się on na jednej z moich wcześniejszych płyteczek. Muszę go wylutować na tą płytkę i wtedy złożę prototyp na płytce stykowej na razie. Pierwsze co zrobię, to wylutuję moduł ESP ze starej płytki. Użyję do tego mojej stacji Hot Air ustawionej na 300 stopni, a nawiew na połowę. Nałożę trochę topnika, żeby cyna łatwiej się rozpuściła. Biorę pensetę i jedziemy. Staram się nagrzewać równomiernie wszystkie pady. Do przylutowania modułu ESP użyję zwykłej lutownicy. Tylko na początku nałożę znowu topnik i usunę starą cynę za pomocą plecionki. Dobra. Teraz nakładam moduł ESP. Chciałbym jeszcze wspomnieć, że sponsorem tego odcinka jest PCBWay. Jest to firma zajmująca się produkcją płytek PCB. W opisie tego filmu znajduje się link do ich strony. Możesz tam zamówić płyteczkę do swojego własnego projektu w cenie wartej uwagi. Topnika nigdy nie jest za dużo, a nawet jak jest, to łatwo go można usunąć za pomocą szczoteczki do zębów. No i teraz rozpoczynam lutowanie pozostałych pinów, padów. Teraz rodzi się pytanie jedno, czy to w ogóle działa? Gdzie jest jakiś kabel? Jest i kabel. Podłączam pod komputer. Jak słychać, komputer się połączył z modułem. W sumie nawet nie potrzebuję tego robić na płytce stykowej, ponieważ mogę połączyć bezpośrednio ten wyświetlacz z ESP żeńskimi przewodami. Wpinam je byle jak. Pobiorę jakiś czasowy program z internetu, zobaczymy czy to działa. Dobra. No i gitara, jak teraz nie będzie działało, to nie będzie działało nigdy w życiu. Restartowałem i... Program pokazywał, że nikt mnie nie obserwuje, a w komentarzach pod filmem autora tego kodu znalazłem komentarz, który okazał się rozwiązaniem mojego problemu. Tak jest, tak jest. Troszkę mi się zrobił bałagan na moim stanowisku pracy. Program działa. Początkowy program działa, nie mój. Teraz go przerobię. No i dobra. Teraz bardzo proszę mi działaj. No
No, niespodziewanie się ładuje za pierwszym razem. Włączę. Halo. Coś piszczy mi tu. A, to zasilacz. On jest stworzony do piszczenia także. Muszę kupić sobie nowy kabel. Ten jest nie dość, że popsuty, to jeszcze denerwujący. Dobra, teraz trzeba przeanalizować, jak działa to i zaimplementować to tu. Tutaj trochę poeksperymentowałem wczoraj wieczorem, a działa to tak, że wyświetla się F i staty, a staty równa się 0. To może działać, to może działać. Node MCU nie świruje. Czy to będzie historyczna chwila? Jest stuwa. Załadowano. Chwila, czy to się łączy w ogóle z internetem? Czy ty się łączysz, gościu, z internetem? Tak. To czemu 0 się pokazuje? Doszedłem do etapu, gdzie przetestowałem statystyki z Instagrama, statystyki z YouTube'a i kryptowaluty i różne zwykłe waluty. Nie udało mi się połączyć w jedno tych kryptowalut i statystyk z YouTube'a. Musiałbym skorzystać z dwóch różnych API. No, występuje jakaś komplikacja, jeżeli je chcę oba wykorzystać w jednym programie. Urządzenie teraz prezentuje się następująco. Wyświetla napis subs, czyli suby, i pokazuje ich liczbę. Można wybrać 3 różne typy statystyk: subskrypcje, liczbę wyświetleń czy łączną ilość filmów. Nie podoba mi się ten migający napis. Usunę go i zostanie mi sama liczba subskrypcji. Jeszcze ważna informacja, można ustawić tutaj częstotliwość odświeżania się statystyk. Dobra, na razie to zostawię tak jak jest. Zaprojektuję budowę do tego. Drukuje się już prawie 13 godzin i się zrobiło takie coś. Odkleiło się od stołu i znacznie się zniekształciło. Ale nie będę już włączał tego jeszcze raz, bo szkoda czasu i filamentu. Zobaczymy, co z tego będzie. Właśnie się skończyło drukować. Szału nie ma, to zbyt dużo powiedziane. Powiem tak. Jest lipa. Nie wygląda to zbyt ciekawie. Ale mam pomysł, jak to chociaż troszkę uratować. Została mi z poprzedniego projektu taka okleina. Spróbuję to okleić. Myślę, że będzie to wyglądało troszkę lepiej. Teraz najprawdopodobniej się łączy z internetem. Jest. Świetnie. Na Instagramie będę informował o ewentualnych poprawkach do tego projektu, do tego kodu. Dziękuję za oglądanie.